Cześć! Dzisiaj pokażę, jak sprawdzić, czy uzwojenie silnika nie jest przerwane. Jeżeli mamy poodłączane wszystkie zaciski silnika, czyli silnik nie jest połączony ani w trójkąt, ani w gwiazdę, to wystarczy sprawdzić rezystancję tylko na uzwojeniach silnika, czyli między zaciskami U1, U2, V1, V2, W1, W2. W przypadku przerwanego uzwojenia ta rezystancja powinna wynosić nieskończoność lub być bardzo duża. W pozostałych dwóch przypadkach ta rezystancja powinna być na tym samym poziomie. Gwoli przypomnienia, w przypadku silnika połączonego w trójkąt, jego rezystancja widziana z punktu widzenia zacisków przyłączeniowych wynosi 2/3 rezystancji pojedynczego uzwojenia. Wyjaśniam to dokładnie w OPLC 1.13.5. Jeżeli mamy do czynienia z przerwanym uzwojeniem, w jednym przypadku ta rezystancja będzie 2 razy większa niż w pozostałych dwóch przypadkach. Spróbujmy to dokładnie przeanalizować. Jeżeli miernik przykładamy do zacisków przerwanego uzwojenia, w naszym przypadku są to zaciski U1, V1 i należy tutaj zwrócić uwagę, że zacisk V1 to jest ten sam co zacisk U2, czyli w rzeczywistości miernik przykładamy do bezpośrednich zakończeń przerwanego uzwojenia U1, U2. W takim przypadku to co pokazuje miernik, to szeregowe połączenie dwóch uzwojeń V1, V2 i W1, W2. W pozostałych dwóch przypadkach, to znaczy jeżeli pomiaru dokonujemy między zaciskami V1, W1 lub W1, U1, miernik nam wskazuje rezystancję pojedynczego uzwojenia. Najważniejszy wniosek to taki, że przy przerwanym uzwojeniu miernik nie zawsze musi pokazywać nieskończoną rezystancję.